Nasza podróż rozpoczęła się niezwykle filmowo. O północy odbiliśmy z Mariny Gdańsk i w akompaniamencie przepięknych świateł miasta przebijaliśmy się przez kanał aż do wód Zatoki Gdańskiej. Poranek przywitał nas pięknym wschodem słońca, a my spokojnie kierowaliśmy się na silniku w stronę Helu. Po kilku godzinach znaleźliśmy się na otwartych wodach Morza Bałtyckiego. Był spokój, niemal bezwiecznie, więc niestety musieliśmy płynąć na silniku. Ta niedogodność, czyli warkot silnika, nie przeszkadzała nam jednak pozostać w dobrych humorach. Co jakiś czas na horyzoncie pojawiał się inny statek. Tutaj widzimy prom Steny Line, która przez dłuższy czas płynęła równo z nami. Niestety wyścig ten przegraliśmy. Inną ciekawą rzeczą, którą zobaczyliśmy płynąc wzdłuż polskiego wybrzeża, była barka otoczona przez dwa holowniki. Pierwszy z nich ciągnął barkę, natomiast drugi z tyłu tą barkę pchał. No nie jest to codzienny widok na polskim wybrzeżu. Wiatr bardzo długo nie pozwalał nam rozwinąć żagli, niemniej wraz z coraz mocniejszymi podmuchami zdecydowaliśmy się trochę pohalsować. Efektem naszego halsowania był zygzak, który właśnie widzicie. Kolejny dzień przywitał nas całkiem niezłymi warunkami. Wiał wiatr, który w pełni komfortowo pozwalał nam płynąć na żaglach, osiągając całkiem niezłe prędkości. Powoli zbliżaliśmy się do Bornholmu, gdzie w miejscowości Rone planowaliśmy uzupełnić zapas paliwa na dalszą część podróży w stronę kanału Kirońskiego. Jak widać, pogoda była całkiem przyjemna, świeciło słońce, niebo było bezchmurne, a woda była gładka niczym stół. W tak komfortowych warunkach zbliżaliśmy się coraz bardziej do Bornholmu. W drodze na Bornholm mijaliśmy bardzo wiele oznaczeń nawigacyjnych. Ta boja, która tutaj widzicie, żółta boja ze znakiem szczytowym żółtym krzyżem, oznacza, że należy zachować szczególną ostrożność, a najlepiej nie wpływać na akwen, który jest tą boją odgrodzony. Ranek przywitał nas bezwietrzną pogodą, było trochę chmur, ale równocześnie było stosunkowo ciepło i w akompaniamencie silnika przesuwaliśmy się powoli w kierunku kanału Kirońskiego. Byliśmy z każdej strony otoczeni farmami wiatrowymi, więc zygzakując pomiędzy nimi, pomału przesuwaliśmy się dalej w kierunku naszego celu, jakim był kanał Kiroński. Pogoda zaczęła się delikatnie pogarszać. Pojawiło się zdecydowanie więcej chmur na niebie. Widać było, że niektóre chmury są to chmury deszczowe, które nie zwiastowały najprzyjemniejszej nocy. Elementem wachty nocnej jest konieczność patrzenia na światła pojawiające się dookoła nas. Tutaj widzicie statek,
który ma 2 czerwone światła 360, czyli jest to statek, który nie odpowiada za swoje ruchy. Ponadto ma światła nawigacyjne, czyli oznacza, że jest to statek nieodpowiadający za swoje ruchy w drodze. Znajdujemy się w Kilonii. Dopłynęliśmy tutaj z jakieś 2 godziny temu. Droga z Gdańska była ciężka. Zajęło nam dopłynięcie tutaj 4 dni. I to 4 praktycznie pełne dni. Nigdzie po drodze się nie zatrzymaliśmy. Jedynie zawinęliśmy na Bornholm do Ronne, aby dotankować jacht. I tyle. Popłynęliśmy dalej, także to był taki półgodzinny przystanek na rozprostowanie nóg, więc 4 pełne doby. Po drodze mieliśmy praktycznie każde możliwe warunki. Był silny wiatr, nie było wiatru w ogóle, były duże fale, był deszcz, nie było mgły, tak? Czyli nie było wszystkich warunków. Natomiast było ciężko, planowaliśmy dopłynąć tutaj szybciej, przynajmniej ja planowałem, żeby zrobić o dobę krócej, albo co najmniej o 12 godzin. Ale się nie udało, jest jak jest. Niestety warunki nie pozwoliły. Zamiast lecieć tak jak jacht potrafi 6-7 węzłów, to niestety wlekliśmy się 3-3,5 na silniku głównie, co skutkuje oczywiście abstrakcyjną ilością spalonego paliwa i bardzo małą ilością żagli. Pewnie bym zliczył z 15 godzin na te 4 dni, kiedy rzeczywiście fajnie sobie pływaliśmy na żaglach. Ale cóż, jest jak jest. Jutro przeprawiamy się przez kanał Kiloński i pewnie zajmie nam to z 11 godzin, te 100 km. Wyjdziemy, nie będziemy się nigdzie zatrzymywać i po wyjściu z kanału od razu kierujemy się w stronę Amsterdamu. Bardzo ładna łódka. Szczerze nie mam pojęcia, jaki to jest model, ale kształt kadłuba jest nieziemski. Widać, że ktoś włożył bardzo, bardzo dużo pracy w zadbanie o ten jacht. Lilibeth. Bardzo ładna nazwa. Także bardzo, bardzo ładna łódka. Przebitki z płynięcia tutaj widzieliście już, także teraz możecie razem ze mną nacieszyć oczy wspaniałym widokiem. Jest to pierwszy port, jeden z pierwszych portów na wejściu do Zatoki Kilońskiej. Panorama południowego Morza Bałtyckiego jest niesamowita. Łódeczki sobie cały czas pływają, robią jakieś manewry, ćwiczą. Wcześniej na Optymistach sobie pływali, więc tutaj rzeczywiście dużo się dzieje. Było to miejsce zmagań olimpijczyków w żeglarstwie. Tutaj mamy nawet tablicę pamiątkową, która, jak sama nazwa wskazuje, upamiętnia w poszczególnych kategoriach. Mamy także zdjęcie, które w sumie nie wiem, czy miało być wyblakłe, czy nie. Powiedzmy, że takie miało być. Zamysł artystyczny, także fajnie to wygląda. Bardzo ładnie, schludnie. W przeciwieństwie do wioski ateńskiej, to myślę, że rzeczywiście tutaj warto przyjechać i to zobaczyć. Ceny tutaj są, bym powiedział, polskie. Za jedną dobę postoju jachtu 12-metrowego zapłaciłem 26 euro. Nie jest to zła cena, jak za takie miejsce. Mamy dostęp do wody nielimitowany, mamy dostęp do prądu, więc od razu wszystkie akumulatory poszły do ładowania. I cóż, jest to cena koło brzegu, gdzie płaciliśmy 100 zł za dzień. Tutaj jest odrobinę drożej, ale za to widok jest o niebo lepszy niż w Marinie Solnej w Kołobrzegu. Także zdecydowanie warto. Jeżeli zastanawiacie się, czy trzeba tutaj przypłynąć, to trzeba i to koniecznie. Nie tylko ze względu na sławny kanał Kiloński, którym
już chyba po raz któryś mówię, że będziemy się jutro przeprawiać. Natomiast jest tu po prostu przepięknie. Są plaże, jak widać nawet za mną. Jest bardzo przejrzysta, krystaliczna, momentami wręcz woda. No i sama Kilonia też jest podobno bardzo ładnym miastem. My jesteśmy trochę wcześniej, więc akurat nie uda nam się jej zobaczyć. Natomiast no zdecydowanie zachęcam, żeby tu nie tylko przypłynąć, ale także przylecieć, przyjechać i zwiedzić to wspaniałe miejsce. Jutro też postaram się nagrać przeprawę kanałem kilońskim. Pewnie zamontuję DJI gdzieś na sztywno. Pewnie na którymś relingu. I postaram się uwiecznić zarówno wejście, jak i wyjście, jak wygląda śluzowanie, jakie światła. Także trochę opisać Wam to w tym vlogu, jak wygląda taka przeprawa, ile to w ogóle kosztuje. Więc to już wszystko jutro sobie nakręcimy. I cóż, teraz na zasłużony odpoczynek po 4 dniach spania, pewnie w ciągu doby z 3 godziny, może 4 maksymalnie. No to w końcu przyszedł dzień zasłużonego odpoczynku. Akumulatory zostaną naładowane, nie tylko te na jachcie, ale także nasze. No i cóż, no i czeka nas pewnie jeszcze trochę pływania. Z wyjścia kanału kilońskiego mamy około 215 mil jeszcze do zrobienia. Także no licząc pewnie średnią przelotową, ja zawsze liczę 5 mil, licząc średnią przelotową 5 mil, no to są 43 godziny, w zaokrągleniu powiedzmy 44, więc takie 2 doby mocnego pływania. Na teraz prognoza jest taka, że ma wiać dobrze, mamy mieć wiatr w plecy, czyli będzie to wiatr wschodni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz też miały być fajne wiatry i nie było, także się nie nastawiam. Będzie co ma być. I cóż, oby było dobrze, obyśmy mogli w końcu rozwinąć skrzydła. Nasza duża Genua czeka, aby w końcu zostać w pełni rozwinięta. Także zobaczymy. To jest ciekawa konstrukcja regatowa. Powiem szczerze, nawet nie wiem, w jakiej regatach wystąpiła, ale no widać, że jest to łódka regatowa, szczególnie po tej budowie forluku, luku, backluku, nie wiem jak to nazwać, gdzie sprawdzamy, co dzieje się z żaglami i nie musimy wychodzić na pokład. Także bardzo fajne rozwiązanie. Ale oprócz tego jest tu wiele więcej fajnych łódeczek. No, powodzi się Niemcom. Przeprawa przez kanał kiloński jest stosunkowo prosta. Podpływając do śluzy, należy wywołać obsługę śluzy na radiu, która dokładnie powie, za ile śluza będzie otwarta, czy można podpływać, czy czekać w strefie oczekiwania. Po wywołaniu obsługi śluzy dostaliśmy informację, że możemy od razu podpływać pod śluzę. Byliśmy jedynym jachtem, który w tym momencie przeprawiał się przez Holtenau. Także zacumowaliśmy lewą burtą i oczekiwaliśmy na sygnał wyjścia.
Sygnał ten po kilku minutach dostaliśmy, wywołali nas na radio, powiedzieli, że otworzyli bramę na tyle, abyśmy byli w stanie się prześlizgnąć i poprosili, abyśmy jak najszybciej opuścili śluzę. Tak więc posłuchaliśmy i wypłynęliśmy na wody kanału Kilońskiego. Kanał Kiloński ma około 100 km. W przeliczeniu na mile morskie daje to 55 mil, co w połączeniu z maksymalną dozwoloną prędkością w kanale powoduje, że przeprawa zajmuje od 6-7 godzin, nawet do kilkunastu, w zależności od tego, z jaką prędkością się oczywiście poruszamy. Cały kanał otoczony jest dużą ilością zieleni, ale oczywiście czekają na nas też tam zagrożenia. Pierwszym zagrożeniem są to promy, które kursują od jednego brzegu do drugiego, niekoniecznie zwracając na nas uwagę. Kolejnym zagrożeniem są statki, które będą nas mijać w odległości 10-15 metrów w szerszych momentach z maksymalną dozwoloną prędkością. Kanał Kiloński to nie tylko same zagrożenia, to także atrakcje i jedną z takich atrakcji jest most kolejowy w Rendsburgu. Jest to dość unikalna konstrukcja, która powstała w latach 1911-1913 i charakterystycznym elementem tej estakady kolejowej jest wiszący prom na linach, który od jednego do drugiego brzegu kanału Kilońskiego przewozi pasażerów. Analogicznie jak w Holtenau, także w Brunsbüttel zgłosiliśmy się na radiu, dostaliśmy clearance i udaliśmy się do północnej śluzy zgodnie z tym, co powiedział operator. Tym razem w śluzie nie byliśmy sami. Oprócz nas był niemiecki jacht, który już stał zacumowany prawą burtą do pomostów. My ustawiliśmy się analogicznie jak w Holtenau lewą burtą, zacumowaliśmy i czekaliśmy na informację o możliwości opuszczenia śluzy. Po kilku minutach taką informację dostaliśmy. Zdecydowanie szybciej byliśmy w stanie wypłynąć, więc nie czekaliśmy, aż jacht przed nami zrobi to jako pierwszy. Wyprzedziliśmy go i wypłynęliśmy na wody Morza Północnego.